Oglądasz filmy i seriale, ale nie chcesz płacić pełnej ceny za abonament w popularnych serwisach streamingowych? Nikt z rodziny lub znajomych nie chce się złożyć na wspólną subskrypcję? Możesz skorzystać z Gamzgo. Kupisz tutaj za ułamek ceny abonament na popularne serwisy streamingowe takie jak Netflix, HBO czy nawet ChatGPT, Spotify i wiele więcej. Skorzystaj z linku poniżej i wprowadź kod promocyjny, aby kupić subskrypcję współdzieloną za ułamek ceny. Jeśli chcesz zaoszczędzić, to dobra okazja. Porch pirate in California chose the wrong homeowner to victimize. Ci właściciele domów mieli dość widoku swoich opróżnionych ganków i postanowili skonfrontować się z złodziejami w sposób, który pozostawił ich w kompletnym upokorzeniu. Od uzbrojonych obrońców przez niespodzianki z farbą, aż po eksplodujące paczki, ci mieszkańcy nie szczędzili środków, by dać tym rzezimieszkom solidną dawkę karmy. Usiądź wygodnie i przygotuj się na zabawną podróż przez największe porażki złodziei paczek. Temat jest dość kontrowersyjny, dlatego zostaw łapkę w górę, żeby YouTube nie ograniczył zasięgów i napisz komentarz złapany, a przypnę ci serduszko. Przyłapany na gorącym uczynku. Pewien zamaskowany mężczyzna podszedł do drzwi i zapukał, by sprawdzić, czy ktoś jest w domu. Gdy nie usłyszał odpowiedzi, zaczął pakować paczki do swojej torby. Ale właścicielka domu tylko czekała na odpowiedni moment. Jej nagły głos sprawił, że złodziej aż podskoczył. Ale zamiast się poddać, mężczyzna spróbował najbardziej absurdalnej wymówki. Ktoś powinien dać mu Oscara za tę bezczelną próbę oszustwa. Złodziej próbował jeszcze ratować sytuację, zostawiając kilka paczek na ganku, ale resztę chował do torby. Na jego nieszczęście sąsiad wszystko widział. Podbiegł do złodzieja i wyrwał mu wszystkie paczki z rąk. Złodziej odszedł wściekły, ale może powinien popracować nad swoją grą aktorską, bo ta była naprawdę słaba. Zaobserwuj mnie na Instagramie xpuffyx i polub zdjęcie, a postaram się odwdzięczyć. Kto by pomyślał, że można bronić swojego domu za pomocą pistoletu do paintballa? Pewien złodziej nieustannie kradł znaki wyborcze sprzed domu jednego z mieszkańców, więc ten postanowił działać. Gdy złodzieje przyszli ponownie, by naruszyć od jego własność, gospodarz był już gotowy. Gdy tylko zaczęli majstrować przy jego rzeczach, uruchomił swoją tajną broń i zaczął ostrzeliwać ich farbą. Zdezorientowani rabusie zaczęli w panice uciekać, próbując osłonić się ukradzionymi znakami. Jednak to nie był koniec. Kolejny złodziej, niczego nieświadomy, podszedł po swoją nagrodę, ale skończyło się to dla niego fatalnie. Upadał raz za razem, jakby los sam mu przeszkadzał. Tymczasem gospodarz nie zamierzał przestać. Wciąż oddawał kolejne strzały, przekrzykując rabusia. W końcu ten uciekł, nie zabierając nic poza wstydem. Udostępnij film znajomym, aby zobaczyli, jak bezczelni mogą być złodzieje. Ten złodziej myślał, że po prostu ukradnie paczkę i odejdzie, jak gdyby nigdy nic. Jednak los miał dla niego zupełnie inny plan. Mężczyzna podbiegł do domu, zręcznie chwycił przesyłkę i skierował się w stronę auta ucieczkowego. Nie zdążył jednak daleko odejść, gdy w powietrzu rozległ się donośny krzyk właściciela domu. Bez chwili namysłu rabuś rzucił paczkę na ziemię i kontynuował ucieczkę. Wiedział, że to koniec. Nie było sensu ryzykować, ale gospodarz nie zamierzał tak łatwo odpuścić. W mgnieniu oka dopadł samochodu i rzucił się na okno pasażera. Ku swojemu zaskoczeniu zobaczył tam damską torebkę, którą bez namysłu wyrwał z pojazdu. Kierowca w panice wcisnął gaz i odjechał, zostawiając swojego kompana w prawdziwym upokorzeniu. Wynik? Właściciel domu 2, złodzieje 0. To dopiero prawdziwa karma. Nie przegap kolejnych niesamowitych historii. Subskrybuj kanał, by być na bieżąco. Jeśli chcesz zobaczyć złodzieja, który został dosłownie wystraszony na śmierć, to ten przypadek jest dla ciebie. Pewien barczysty mężczyzna w kominiarce podkradł się do paczki na ganku, nie mając pojęcia, co go czeka. Gdy tylko zerwał się do ucieczki, stało się coś niespodziewanego. Eksplozja posłała go w powietrze. Mężczyzna wylądował z głośnym hukiem na trawie, przewracając się z niedowierzaniem i strachem. Wybuch był tak nagły, że przez chwilę wyglądało, jakby myślał, że narobił w spodnie. Właściciel domu natychmiast wybiegł, wrzeszcząc na intruza. Ten, mimo że leżał na ziemi, miał jeszcze czelność twierdzić, że nic nie kradł i domagał się wezwania karetki. Serio?
W końcu, nie mając innego wyjścia, powoli i z wielkim wstydem odszedł, kulejąc. Przeglądanie wystaw w złym stylu. Kilka minut po dostarczeniu przesyłek na ganek pewnego domu, sprytna złodziejka postanowiła zgarnąć wszystko dla siebie. Szybko wbiegła na ganek i zaczęła przeglądać paczki, jakby wybierała coś w sklepie. Nagle drzwi się otworzyły. Kobieta na chwilę zamiera, nie było jednak mowy o wymówkach. Gospodarz szybko uciął jej żałosną próbę tłumaczenia, a kobieta, nie mając innego wyjścia, rzuciła paczkę i uciekła. Złodzieje powinni wiedzieć jedno: nie każda kradzież kończy się sukcesem. Ten złodziej paczek myślał, że wszystko ma pod kontrolą, był przekonany, że tego dnia wyjdzie ze zdobyczą. Nie przewidział jednak jednej rzeczy: gospodarza z charakterem. Mężczyzna podrzucił swoje torby na ziemię i podszedł do drzwi. Ale zamiast wziąć paczkę i uciec, zrobił coś zupełnie niespodziewanego. Po prostu wszedł do środka, jakby mieszkał w tym domu. Właściciel, zszokowany bezczelnością rabusia, rzucił się w pogoń. Po chwili drzwi się zatrzasnęły, ale to nie powstrzymało gospodarza. Złapał złodzieja i powalił go na kolana. Rabuś zaczął błagać o litość, lecz jego aktorstwo było marne. Ociągał się z opuszczeniem domu, próbując jeszcze spojrzeć groźnie na właściciela. Ten jednak był nieugięty, a złodziej w końcu zrozumiał, że nie ma szans. Obserwuj dalej, bo następna historia jest jeszcze bardziej szokująca. Zabierając wszystko z powrotem. Wyobraź sobie, że planujesz ukraść paczki, a zamiast tego trafiasz na samego właściciela, który czeka na ciebie przy drzwiach. Pewien złodziej był zachwycony widokiem stosu paczek na ganku. Myślał, że trafił na idealną okazję. Nie miał jednak pojęcia, że jest obserwowany. Powoli podniósł kilka pudełek, zaniósł je do auta i wrócił po kolejne. Jego bezczelność nie znała granic. Ale tym razem nie miał tyle szczęścia. Gdy podszedł po największą paczkę, właściciel już schodził po schodach. Próbował zmylić gospodarza, ale jego zachowanie było oczywiste. W końcu, gdy został zauważony, rzucił się do ucieczki. Czasami karma przychodzi szybciej niż się spodziewasz. Ten złodziej był wyjątkowo ostrożny. Powoli podchodził do paczki, potrząsnął nią, by sprawdzić, czy to nie pułapka. Niestety nie przygotował się na to, co czekało go za chwilę. Drzwi nagle się otworzyły, a właściciel wybiegł jak burza, rzucając się na rabusia. W mgnieniu oka obaj wylądowali na śnieżnym zboczu, koziołkując w dół jak w filmie akcji. Złodziej podjął desperacką próbę ucieczki, ale było już za późno. Plan się nie powiódł, a on stracił cały swój spryt na próbach uniknięcia zimnego śniegu. Złodzieje paczek szybko uczą się, że wybrali niewłaściwy dom. Pewien mężczyzna miał już dość ciągłych kradzieży i postanowił, że tym razem złodzieje nie wyjdą z tego bez nauczki. W ciągu ostatnich tygodni nagrał ponad tuzin osób próbujących ukraść paczki sprzed jego domu. Miał dość. Wypełnił małe pudełka śmieciami, zużytym olejem, a nawet odchodami swojego psa i zostawił je na ganku. Gdy tylko złodzieje podchodzili, by zabrać swoją nagrodę, nagle rozlegał się głośny sygnał alarmowy, który momentalnie zmuszał ich do panicznej ucieczki. Bez względu na to, jak ostrożnie próbowali podnieść paczki, i głośny dźwięk szybko kończył ich złodziejską przygodę. Ale nawet jeśli udało im się zabrać paczkę, w rzeczywistości wyręczali gospodarza w wynoszeniu śmieci. Powodzenia z ich wyrzucaniem. Pewna kobieta w Kalifornii wybrała niewłaściwy dom na swój kolejny rabunek. Niespodzianki bywają fajne, ale na pewno nie dla złodziei, którzy myślą, że nikt nie jest w domu. Kobieta weszła po schodach, spojrzała na skrzynkę pocztową i chwyciła kopertę. W tym momencie drzwi otworzyły się z impetem. Właściciel wybiegł i chwycił jej ramię, próbując odzyskać swoją własność. Złodziejka rzuciła kopertę i rzuciła się do ucieczki. Właściciel nie odpuszczał, próbując ją złapać jeszcze 2 razy, ale kobieta była zbyt szybka. Ostatecznie zniknęła z pola widzenia, a gospodarz dopiero wtedy wrócił do domu. Jaką trzeba mieć odwagę, by nawet nie próbować uciekać szybciej? Pościg z psem w roli głównej. Ten złodziej nie miał pojęcia, że jego dzień zakończy się dramatycznym pościgiem. Pewny siebie podszedł do starannie ułożonych paczek, gotów zabrać je do swojego nowego domu. Jednak to, co zabrał ze sobą, to jedynie trauma, którą zapamięta na długo. Gdy tylko pochylił się, by chwycić paczki, zza rogu wyskoczył ogromny pies. Zwierzak natychmiast rzucił się w pogoń, a przerażony rabuś pobiegł ile sił w nogach.
Pies nie dawał za wygraną i nie spoczął, dopóki złodziej nie zniknął z pola widzenia. Kto wie, może nauczył się czegoś na przyszłość. Właściciel tego domu był prawdziwym łowcą złodziei paczek. Nie wystarczyło mu złapanie jednego, on przegonił ich aż 6. Zostawił fałszywą paczkę na ganku, licząc na to, że złodzieje się na nią skuszą. Gdy tylko ktoś podnosił paczkę, ta wybuchała głośnym hukiem dzięki umieszczonym w środku atrapom naboi śrutowych. Efekt? Natychmiastowa panika, porzucona paczka i złodzieje biegnący na oślep, niektórzy przewracający się ze strachu. Niektóre niespodzianki są zdecydowanie nie dla złodziei. Ten młody chłopak miał właśnie przeżyć najbardziej żenujący moment swojego życia. Podszedł do drzwi, zadzwonił dzwonkiem, by upewnić się, że nikogo nie ma w domu. Gdy uznał, że teren jest czysty, podniósł paczkę i zaczął się oddalać. Niestety dla niego sąsiad zauważył całe zajście. Krzyknął na chłopaka, który z głupią miną pokazał mu paczkę, jakby miało to udowodnić, że nic złego nie zrobił. Chłopak już miał odstawić paczkę, gdy nagle właściciel domu obudził się i zaczął na niego krzyczeć. Jakby tego było mało, sąsiad dołączył do wrzasków. To był naprawdę ciężki dzień dla młodego złodzieja. W końcu sąsiad chwycił go i wyprowadził z podwórka, a właściciel, jeszcze nie do końca przytomny, obserwował całe zdarzenie z rozbawieniem. Telefon na numer alarmowy. Nie jeden, ale aż 2 ogromne pakunki. Tyle próbował ukraść ten złodziej. Jednak właścicielka domu dostrzegła go na czas i postanowiła działać. Nie ryzykowała. Natychmiast wykręciła numer alarmowy. Policjanci znaleźli złodzieja kilka przecznic dalej, beztrosko maszerującego chodnikiem z plecakiem pełnym skradzionych paczek. Gdy tylko go dopadli, nie było miejsca na dyskusję. Szybki rzut na ziemię i obezwładnienie. Następnie zatrzymali go i zwrócili paczki prawowitej właścicielce. To dowód na to, że czasem sprawiedliwość przychodzi szybciej niż złodzieje się spodziewają. Ten właściciel domu miał już dość znajdowania pustego ganku. Postanowił więc wziąć sprawy w swoje ręce. Złodziej podszedł do paczki i zaczął ją analizować, ale jego oczy nie dostrzegły jednego istotnego szczegółu. Paczka była fałszywa. Gdy tylko ją podniósł i zaczął odchodzić, nagle nastąpiła eksplozja. Głośny huk sprawił, że złodziej natychmiast upuścił paczkę i rzucił się do ucieczki, niemalże biegnąc tyłem. Kilka dni później kolejni złodzieje próbowali swojego szczęścia i spotkała ich dokładnie taka sama niespodzianka. To na pewno nie była niespodzianka, jakiej się spodziewali. Może teraz 2 razy się zastanowią, zanim podniosą kolejną paczkę. Ten złodziej myślał, że znalazł idealną okazję. Paczka pozostawiona bez opieki. Szczęście jednak nie trwało długo. Gdy tylko zbliżyła się do paczki, dostrzegła kamerę monitoringu. W jednej chwili można było zobaczyć, jak radość znika z jej twarzy. Z miną pełną zakłopotania próbowała zachować zimną krew, ale efekt był wręcz żałosny. Jej desperackie próby udawania, że nic się nie dzieje, były krępujące do granic możliwości. To nagranie to definicja prawdziwego cringe'u. Pewien złodziej postanowił działać w biały dzień. Podszedł do drzwi, zarzucił na ramię ogromne pudło i zaczął oddalać się, jak gdyby nigdy nic. Jednak właścicielka domu była świadkiem całego zajścia. Natychmiast wybiegła za nim i zapytała, co wyprawia. Jego odpowiedź była równie głupia, co jego próba kradzieży. Stwierdził, że potrzebował pudła. Oczywiście kobieta nie dała się nabrać. Zmusiła go, by wrócił i odstawił paczkę na swoje miejsce. Morał z tej historii? Jeśli nie chcesz upokorzenia, nie kradnij cudzych rzeczy. Ta kobieta przyszła z pustą torbą, gotowa opróżnić czyjś ganek. Nie wiedziała jednak, że to ona sama niedługo będzie musiała się pozbyć swojego łupu. Pewna siebie chwyciła kilka paczek, wrzuciła je do torby i ruszyła szybkim krokiem w stronę chodnika. Ale właściciel był na to gotowy. Spokojnie otworzył drzwi i zaczął ją gonić. Na dźwięk jego głosu kobieta momentalnie zrzuciła paczki, wydając z siebie krótkie, przestraszone pisnięcie. Jakby to on zrobił coś złego. Na nagraniu widać, jak ucieka, niknąc w oddali. Kolejny złodziej, który nauczył się, że nie wszystko idzie zgodnie z planem. Młoda dziewczyna postanowiła zabrać paczkę, ale chyba nie przemyślała tego do końca. Gdy tylko właścicielka domu wybiegła na zewnątrz i zaczęła krzyczeć, złodziejka natychmiast rzuciła paczkę na ziemię i uciekła, nie oglądając się za siebie. Pamiętajcie, niektórych rzeczy po prostu nie warto próbować ukraść. I just watched you do it.
Jeśli już decydujesz się ukraść paczkę, upewnij się, że nie należy ona do łowcy nagród. Oni nie wybaczają takich rzeczy. Ten złodziej przekonał się o tym na własnej skórze. Mężczyzna podszedł do drzwi i zgrabnie złapał paczkę, ale nim zdążył się odwrócić, usłyszał trzask otwierających się drzwi. To był właściciel, prawdziwy łowca nagród. Rabuś natychmiast upuścił paczkę i rzucił się do ucieczki. Łowca, nie czekając ani sekundy, pogonił za nim przez kilka kilometrów, aż w końcu złodziej kompletnie stracił siły i zniknął. Ale to nie był koniec. W aucie czekał jego wspólnik. Widząc swojego kolegę uciekającego w popłochu oraz uzbrojonego właściciela celującego w ich stronę, nie zastanawiał się długo. Opuścił kumpla i odjechał, pozostawiając go na pastwę losu. Policja później odnalazła porzucone auto pełne skradzionych paczek z Amazonu. Starszy mężczyzna zaparkował samochód na podjeździe i powoli zbliżał się do paczki leżącej przed drzwiami. Już miał ją podnieść, kiedy nagle w powietrzu rozległ się przeraźliwy sygnał alarmowy. Mężczyzna wpadł w panikę, aż omal nie wpadł na poręcz. Jego reakcja była natychmiastowa. Rzucił się biegiem do auta, szybko odpalił silnik i odjechał jak szalony. Niektóre domy mają więcej zabezpieczeń niż mogłoby się wydawać. Młoda kobieta przeglądała paczki, szukając czegoś wartościowego. Znalazła duże pudło, zaniosła je do samochodu i wróciła po więcej. Właściciel domu jednak to zauważył i krzyknął. Kobieta zaczęła panikować, przepraszając i grzecznie odnosząc paczki na miejsce. Potem odeszła, wciąż powtarzając przepraszam. Is this Deborah's house? No. Deborah? No, it's not. Put my packages back on the porch. I apologize. Okay. Sorry. Ten złodziej myślał, że odniósł sukces. Podszedł, zgarnął paczki i odszedł bez problemu. Dopiero po chwili zdał sobie sprawę, że przez cały czas obserwowała go kamera. W akcie desperacji postanowił odłożyć paczki, jakby nic się nie stało. Niestety dla niego jego twarz była doskonale widoczna na nagraniu. Pamiętajcie, złodzieje, kamery nie zapominają. Młoda kobieta podkradła się do ganku i zręcznie złapała paczkę dostarczoną przez Amazon. Niestety dla niej właścicielka domu otrzymała powiadomienie na telefon i natychmiast poinformowała męża o sytuacji. Nie tracąc czasu, mężczyzna chwycił kluczyki od auta i wybiegł na zewnątrz. Niecałe 500 metrów od domu zauważył kobietę spacerującą z mężczyzną. Zamiast działać na własną rękę, mądrze zadzwonił na policję. Minęło kilka minut, zanim radiowóz zatrzymał podejrzanych. Sprawiedliwość została wymierzona. Grupa złodziei myślała, że jest nietykalna, zabierając paczki z cudzego ganku. Jednak nie spodziewali się, że właścicielka domu nie będzie siedzieć bezczynnie. Gdy tylko wyszła przed drzwi, byli już kilka kroków dalej. Jej stanowczy ton sprawił, że nie mieli wyboru. Przerażeni odnieśli paczki na miejsce, a ona zakończyła ich akcję solidnym ostrzeżeniem. To się nazywa mieć autorytet. Pewien mężczyzna dopiero co przeprowadził się do nowej dzielnicy, ale szybko zauważył, że jego paczki giną z ganku. Postanowił przygotować odpowiednią niespodziankę dla złodzieja. Złodziej krążył po okolicy, opróżniając ganki jednego domu za drugim, chodząc z pochyloną głową, jakby nic się nie stało. Jednak tym razem los się do niego nie uśmiechnął. Jedna z paczek, którą podniósł, zawierała psie odchody. Kilka kilometrów dalej właściciel znalazł porzucone pudełko leżące na poboczu drogi. Ciekawe, jaką minę miał złodziej, gdy odkrył zawartość. I don't give a... Ten złodziej był przygotowany na kolejny udany skok, ale nie przewidział, że ta dzielnica okaże się jego zgubą. Zamaskowany, ostrożnie rozglądał się, by upewnić się, że nikt go nie widzi. Myślał, że ma szczęście, ale ktoś jednak go obserwował. Gdy tylko zgarnął paczkę i zaczął spokojnie się oddalać, sąsiad, który wszystko widział, natychmiast ruszył za nim. Rozpoczął się pościg. W tle pojawił się samochód śledzący złodzieja, a po 10 minutach pościgu na nagraniu widać już 2 policyjne radiowozy gotowe, by zakończyć tę przygodę. Zamiast wymarzonych świąt, złodziej spędził je w celi.